Cześć, witamy Was w naszym nowym zimowym odcinku dotyczącym tuneli, przekłuć i różnego rodzaju materiałów służących do tego. Na wstępie przepraszam za jakość mojej osoby, ale nadchodzący mroźny czas już dał mi się we znaki i czuję się fatalnie, ale postaram się najlepiej jak mogę wesprzeć Dianę w tym odcinku. Czy można w zimie... Oczywiście Kasia. Kasia pyta nas, czy można w zimie wyjść na zewnątrz ze świeżo umytymi i nawilżonymi uszami tunelami, czy lepiej poczekać, aż wszystko się wchłonie i będą całkiem suche? Jak najbardziej. Wysuszone tak, nawilżone również jest to dobre rozwiązanie, ale muszą być uszy suche, niewilgotne. Czy kojarzycie sytuację dotknięcia językiem na przykład zimnej poręczy? Może się przymrozić troszkę. Tak, to samo może wyjść zwłaszcza w przypadku na przykład umytych, mokrych uszu i założenia tuneli metalowych, których oczywiście nie polecamy na okres zimowy. Dlatego po umyciu wysuszyć uszy i jeżeli chcecie zabezpieczyć olejem, maścią nagietkową, jak najbardziej można. Dlaczego warto uważać na uszy zimą? Czym może skutkować zaniedbanie tuneli? Zasadniczo jest tak, że o rozciągnięte uszy to się wiadomo powinno dbać cały rok, ale zimą szczególnie jest to istotne, żeby właśnie nie doprowadzić do odmrożeń, do tego, żeby skóra pękała, jeżeli to są na przykład większe tunele, a zaniedbanie no właśnie może skutkować odmrożeniem, a czasem nawet i martwicą, jeżeli się to zaniedba bardzo, bardzo. A Taga zadała nam pytanie, czy tylko tunele wymagają szczególnej atencji, czy na przykład przekłucia na twarzy, patrz warga, czy też powinny być odpowiednio pielęgnowane i zabezpieczane? Jeśli tak, to w jaki sposób? No tutaj tak naprawdę jeśli chodzi o materiał odpowiedni do przekłuć w okresie zimowym, zarówno na wygojone przekłucie, jak i w przypadku świeżych, no to jednak mimo wszystko bioplast jest najlepszym materiałem, prawda? Nie łapie ujemnej temperatury w zimę, a w lato się nie nagrzewa. Dokładnie. No czy pielęgnowanie i zabezpieczenie jeszcze. Pielęgnować po prostu, no tak jak powiedzmy, jeżeli coś widzicie, że zaczyna się dziać z takim przekłuciem, no to traktujemy to tak, jakby było to nowe przekłucie, jeżeli tam się coś z tego sączy, czy nawilżać jakoś, no nie wydaje mi się, żeby, znaczy jeżeli to jest zagojone przekłucie, no to wiadomo, że jeżeli to dotyczy, nie wiem, vertical labret wargi, czy zwykły kolczyk w wardze, tak jak ja mam, na spierzchnięte usta, można jakieś tam balsamy stosować. Oczywiście, Ty masz natomiast jakiś swój ulubiony do wargi, co ty tam jeśli chodzi o mnie, ja przede wszystkim preferuję płynny miód. Natomiast dużo osób na chwilę obecną zaznacza bardzo, że jest z weganami, także nawet miodu nie używają. W tym wypadku na przykład olej kokosowy też bardzo świetnie sprawdza się na popękane usta, prawda? Słodka dziewczyna. Jak dobrze nawilżać uszy, kiedy skóra popeka zimna? Popeka. Popeka nie lubię specjalnie. Szanuję za twórczość, może niech będzie. Jak dobrze nawilżać uszy, kiedy skóra popęka z zimna? No to już tak jak Diana wcześniej wspomniała, olej kokosowy, maść nagietkowa, witamina A plus E, Olejek żożoba, żożoba, różne inne naturalne oleje. Emu Oil, może niekoniecznie jest to produkt dla wegan, ale bardzo dobrze też się sprawdza. I drugie pytanie od Agi. Co sami jako posiadacze tuneli sądzicie o Irmitans? Przyznamy szczerze, że dopiero dzisiaj dowiedzieliśmy się, jak się to nazywa tak naprawdę.
Ja to znałem wcześniej jako po prostu, nie wiem, pokrowce na tunele, czy ocieplacze. Tak. Osłonki, dokładnie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o tego typu ochraniacze, są one naprawdę w różnych kolorach, także tym samym możemy również wyrażać nas i oczywiście chronić tunele przed dość ekstremalnymi temperaturami. No i właśnie wtedy na przykład, jeżeli ktoś nie może nosić akrylowych, bo uczulają, czy silikonowych tuneli, nosi tylko metalowe, z takim ubrankiem na zimę, myślę, że nic złego się nie będzie działo z uchem. Aga pyta nas, czy to prawda, że im większy rozmiar tuneli, tym bardziej uszy są narażone na mróz. Masz większe? Oczywiście, jak najbardziej jest to prawda, ponieważ im mniej skóry, tym jest to jeszcze łatwiej właśnie przemrozić i doprowadzić albo do popękania tkanki, albo właśnie, o czym mówiliśmy na samym początku, do martwicy. I pytanie od Naty, czy pora roku ma znaczenie w gojeniu się przekłucia? Winter's coming. Każde praktycznie przekłucie można w dowolnej porze roku goić i ja jestem dlatego zwolennikiem bioplastu, bo tak jak mówiłem już też wcześniej, w zimę on nie łapie ujemnej temperatury, w lato się nie nagrzewa. Przede wszystkim, jeżeli się odpowiednio dba, według zaleceń wszystko można zagoić. Czasem potrwa to trochę dłużej, jeżeli jest sprzyjająca pogoda, cieplej trochę, może potrwać krócej. Niektórzy twierdzą, że pewnych przekłuć lepiej też jest nie robić w lato ze względu na upały, że człowiek się poci i tak dalej. Także tutaj to bardziej według mnie jest kwestia już indywidualnego podejścia do tego. Na pewno najlepiej jest w tym okresie chłodniejszym zrobić sobie przekłucie pępka, żeby to się wygoiło do wakacji, bo jednak to troszeczkę czasu też zajmuje. To jest teoretyczny przedział między 6 a 9 miesięcy, a bywa, że i dłużej. Dokładnie to samo, jeśli chodzi o przekłucie sutków, prawda? Też jednak lepiej jest postawić na taki okres chłodniejszy. Na przykład. To jeszcze kwestia przekłucia w nosie. Bardzo dużo ludzi pyta, jaka pora jest do tego najodpowiedniejsza. Lato, zima? Jak uważasz? Jak już wspominałem wcześniej, ja jestem zwolennikiem bioplastu i według mnie ten materiał jest bardzo dobry do gojenia czy w tym okresie. Jednakowoż trzeba wziąć poprawkę na to, że na przykład w czasie zimy można się przeziębić, więc jest ten katar nieszczęsny, ale i w okresie tym cieplejszym, no jeżeli ktoś jest alergikiem, no to ten katar sienny też się pojawia, więc po prostu no, trzeba albo sobie dopasować porę roku do tego wtedy, kiedy się nie przeziębiamy, czy nie odczuwamy przypadłości alergicznych, albo zastosowanie dobrego preparatu do gojenia, na przykład woda morska bardzo dobrze się sprawdza, czy roztwór soli morskiej i każda pora roku będzie ok. A co z tunelami szklanymi? Można nosić plagi szklane? Właśnie, głos tutaj podpowiada odnośnie tuneli szklanych, plagów szklanych. Czy można je nosić w okresie zimowym? No i to jest dla mnie też taka trochę ciężka sytuacja, bo plagi same w sobie są już ciężkie, więc to też obciąża ucho, ale im większa powierzchnia, tym większe prawdopodobieństwo, że to jednak będzie trzymało to zimno. Z kolei, jeżeli to jest tunel i jest na przykład z cienkiego szkła, no może dojść do pęknięcia, I a poranienia, tu już jest prawda? problem z wyjęciem tego i o ile się uda samodzielnie to zrobić bez krzywdy, to dobrze, a jak nie, no to trzeba się udać do lekarza i niewykluczone, że jakieś szwy będą zakładane wtedy. Dokładnie, także szkło na zimę raczej nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie polecamy. Dokładnie. A jeszcze kwestia nieprzyjemnego zapachu z tuneli. Kiedy jest on bardziej intensywny? Latem, zimą?
Czy pora roku nie ma znaczenia? Na pewno w okresie cieplejszym, ponieważ no, ciało jak się poci, to więcej się naskórka może złuszczać i z tym, brzydko mówiąc, łojem wydobywa się to na zewnątrz, więc na pewno bardziej to jest nieprzyjemne, jak jest cieplutko. Dokładnie, ale pamiętajcie, że tunele czyścimy bez względu na to, jaką mamy porę roku, prawda? Latem oczywiście częściej, zimą chociaż raz, niemniej jednak lepiej 2 razy dziennie minimum, dokładnie oczyszczać sobie same tunele oraz okolice kanałów. Właśnie tak. Dokładnie. Przechodzimy do pytania Alicji. Jakie tunele nosić zimą z ekstremalnymi mrozami typu -15, -20? Winter is coming. W tym celu przygotowaliśmy dla Was takie małe doświadczenie. Postanowiliśmy zamrozić kilka rodzajów tuneli, żeby sprawdzić, jak konkretne materiały reagują na bardzo niskie temperatury, takie no prawie ekstremalne. To ja może sięgnę po drewno. Ja sięgnę za chwilę. No zepsułaś tu? W rurku? Dobrze, ja wbiorę sobie akrylowy, siodłowy, zimny. Co możesz powiedzieć? Jest zimny, jest niewielki szronik na tym, ale jest cały, nie pękł. Może to mało ekstremalne jest -15, bo przy takiej temperaturze to na Syberii to się koszule zapinają dopiero. Co do samego drewna, jeśli chodzi o dość niską temperaturę, przede wszystkim nie czuję, żeby był zbyt mocno zimny, no odrobinkę, ale to jest naprawdę bardzo niewiele. Sam materiał nie jest, że tak powiem, popękany w żaden sposób i tak naprawdę, no porównując do akrylu, jest to chyba zdecydowanie bezpieczniejszy materiał na okres taki zimowy. Bioplastik. Tak, mamy tutaj pręt z bioplastu, który z reguły zalecamy na okres taki zimowy właśnie, zwłaszcza w przypadku świeżych przekłuć. Bardziej matowy się zrobił, ale elastyczny jest nadal. Także można Nie powiedzieć, zesztywniał. można powiedzieć, że zimno nie wpływa w żaden znaczący sposób na tego nie typu czuję, materiał. żeby był jakiś bardzo zimny nawet. To może teraz porównajmy tunele silikonowe, prawda? Są różnej grubości. Ja sobie wezmę ten różowy, grubszy. Ja jestem szczupły, to wezmę ten cieniutki. Odczuwalna jest lekka zmiana temperatury, jest troszeczkę chłodniejszy. Mój jest tylko chłodny na rantach. Przy rantach czuć, aczkolwiek od środka też czuję, że jest chłodniejszy mimo wszystko. I wydaje mi się, że jest troszeczkę twardszy ze względu na tą zmianę temperatury na niższą. No grubszy silikon na pewno mógł troszeczkę stwardnieć, natomiast Irskin jest chłodny tylko na rantach. Nie czuję żadnego jakiegoś takiego chłodnego miejsca wewnątrz i miękki jest nadal taki jak był. Czyli jeśli już stawiacie na silikon, to lepszym rozwiązaniem jest zdecydowanie cieńszy w formie na przykład Irskina. Plagi i tunele z akrylu cieńszego lub rozkręcane po prostu. Ja sobie wezmę tunelik. Zimny. Ja sięgnę po plaga. Oczywiście taki piękny. Możecie go u nas kupić. Ho, troszkę się zablokowało. No też nie mogę rozkręcić. No nie powiem, ze względu na zmianę temperatury jest troszeczkę ciężej odkręcić sam plug, żeby móc go zdjąć czy też założyć. Jak u Ciebie? No, ciężko też było z odkręceniem. Tak jakby się gdzieś zapiekło, czy coś takiego. No, znowu nie, nakręciłem i nie mogę odkręcić. No i samo zakręcenie takiego zmrożonego plugu stanowi jednak troszeczkę trudu. Jest zimny, Tak, to przede wszystkim jest mimo dość że to chłodny. jest bardzo cienki. Ale o dziwo, ścianka cała. Czy pęknięta? Nie, cała. Także akryl też potrafi chłonąć zimno. Mamy po prostu bardzo słabą lodówkę.
Nie sprawdziła się. No po części się sprawdziła. Lodzika Nie, dziękuję. z papierem. Z popekiem. Także. Taki teścik. No Dokładnie. może coś Wam naświetlił bardziej, może niewiele. Można popróbować sobie samodzielnie coś takiego w domu, może dłużej podtrzymać w lodówce, zobaczycie sami, co Wam mróz przyniesie. Możecie też sprawdzić tunele metalowe, wsadzić do zamrażalnika, chociażby nawet na całą noc, prawda? Jak już wspomnieliśmy, bardzo szybko łapią zimno. I szybko dotknąć językiem. Też możecie. Aczkolwiek robicie to na własną odpowiedzialność. A na koniec mamy dla Was konkurs. Można wygrać atrakcyjne nagrody. Głównym zamysłem konkursu jest to, żebyście użyli wierszyk, życzenia, w którym przede wszystkim będziecie życzyć naszemu Morbidowi dużo zdrowia. I pamiętajcie, te wierszyki, te życzenia mają zawierać słowa morbid i piercing. Fantastyczny pomysł. To mnie na pewno troszkę dźwignie. I cycki. Szczegóły oraz nagrody, jakie są możliwe do wygrania, wszystko będzie w opisie. A z okazji zbliżających się świąt chcieliśmy Wam złożyć najwspanialsze świąteczne życzenia zdrowych, spokojnych świąt w gronie rodzinnym. Przede Może wszystkim- ktoś będzie chciał to i tam gdzieś z igłą czy coś tam. Oczywiście nie samemu, tylko zapraszamy do nas, prawda? Ewentualnie. Oczywiście. Tak. I żeby w nowym roku przybyło Wam jeszcze więcej przekłuć. Merry Christmas everyone. Cześć, witamy Was w zimowym odcinku naszego YouTube'owego kanału. Przede wszystkim musicie wybaczyć Morbidowi to, jak wygląda. No niestety trochę mu się pochorowało. To jak wygląda. tak. To chyba musimy... Nie musimy. Nie musimy. No i dajcie wy, nic nie musicie. Po prostu. Przepraszam. Nie skupiłem się na tym, co mówiłeś w ogóle. Jakie to było pytanie? Weź jeszcze raz. Mi głos podpowiada, że konkurs. Nie, jeszcze odnośnie śmierdzenia. Ale mi już o konkursie podpowiada głos. A jeszcze kwestia nieprzyjemnego zapachu. Lato czy zima? Kiedy bardziej czuć? Ale jaki zapach. Sprecyzuj pytanie o zapachu. No z ust, no z czego? No. A jeszcze W kwestia... lato gorzej O jak Jezu. pacha do góry podniesiona, no to wiadomo, że nie zawsze. Nie wiem. Nie, bo to będzie mało profesjonalne. Znowu jest blatu p***dolony. Co to k***a Można ma w być? takich warunkach pracować. To jest lód? Bryła O. lodu. O! No mniej czy więcej było? Spadaj. Się po prostu zmniejsza i tyle. Tu będą się pojawiały numerki, ale wy nie będziecie widzieć, co tu się wyświetla i tyle. Ale chciałem, żeby w ogóle się nie świeciło. Pamiętajcie, bądźcie grzeczni dla swoich piercerów, bo święty Mikołaj obserwuje.